No hej kochani, nagrywam kolejny odcinek Niezgodny, niezgodna i opowiem wam teraz może o tym, jak miałem sytuację, co to było, jakie było głębsze zrozumienie i jaki ja byłem w tym spokojny. I opowiem wam o tym, jak w samochodzie zepsuło mi się łożysko i zamówiłem część u mechanika, który od razu jak zamówiłem tą część, to zamówił, a jak się spytałem jakie dał jakie kupił te części, to wyskoczył od razu z takim, że on badziewie nie zamawia, on na chińskich rzeczach nie pracuje, bo nie będzie pracował za darmo, bo już raz kiedyś pracował za darmo i z takimi mocnymi argumentami uderzał, ale w ogóle to nie pasowało do mojego pytania, ani do mojego zamówienia o taką umowę o dzieło, żeby mi naprawił samochód. Ja mówię, że po godzinach może to zrobić, on jest drogi, bierze 1500 za wymianę, jeszcze 1500 wziął za łożysko i końcówkę trążka. No ja mogłem za 1500 zamówić sobie dodatkowo olej jeszcze i filtr do samochodu. Ale dobra, zależało mi bardzo na tym, a on miał najwięcej czasu i akurat było tak, że ten czas był mi na rękę. Nie zawsze patrzę pod tym kątem, że taniej to znaczy, a później to znaczy lepiej. I umówiłem się z nim na to spotkanie i pokazywał mi taką mocną ignorancję, na początku nie mogłem go odczytać, ale mówię, no dobra, zobaczę, pójdę na to spotkanie, zobaczę co to będzie, nie? I powiem wam szczerze, że zaskoczył mnie mój wewnętrzny spokój. Mówię, kurde sobie, dlaczego w ogóle nie reaguję, w ogóle nie odbijam tą piłeczkę. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Dopiero teraz widzę, co dają mi 4 pory roku, 4 żywioły, nad którymi pracuję w sobie, nie oczywiście na zewnątrz, tylko czytam ten zewnętrzny świat, który widzą moje oczy i słyszą moje uszy i doświadcza moje ciało, i które jeszcze się z tym nie identyfikuje. To jest dobre i uwierzcie mi, że ta wewnętrzna praca, zima, integracja, którą przeżywam, tą pustkę taką, jak wszyscy mnie opuścili, pokazuje mi, co widzę na zewnątrz. No i dobra, i ten mechanik szalał tam nawet poszło mu to znacznie, bardzo szybko nawet, ta wymiana. Ale co zauważyłem? On mówił o tym, co się działo i zaobserwowałem, jak on nie był w ogóle ze mną, nie naprawiał tego samochodu, tylko powiem wam, że żona tego mechanika pracowała na statku i w kuchni. I co było? Było to, że on mówi, że on szanuje swój czas, on byle czego nie robi, a tutaj mówi, tu fucha tego, to tam mogę robić i tak dalej, ale był w takim kłębku nerwów, że ta sytuacja pokazywała mi, kurde, tam jest coś głębiej. No i słuchając tego, jak mówi, jak ego w nim nie potrafiło się po prostu ego tak mu naciskało takie punkty, które powodowały w nim super cierpienie, i on nie miał problemu do mnie, on miał problem ze sobą w tym, że co ta jego kobieta może robić tam w tej kuchni, na tym statku z facetami, że ona wyjeżdża na 2-3 tygodnie i tak dalej, że jego związek wisi na włosku, bo umysł musiał mu tak ryć głowę, że uwierzcie mi, że to było widoczne ze stanu świadomości, że
ale takiemu mechanikowi nie da się pomóc. No i w tym moim takim wewnętrznym spokoju, który emanował, widziałem, że on z automatu tak jakby dostał lekarstwo, jakby wypił zioła ode mnie, które spowodowały, że on po prostu się... Ja nie podkręcałem, nie dokładałem mu paliwa, nie dolewałem mu paliwa do ognia, to było bardzo łatwo zaobserwować, jak on fajnie gasł w tym, wyciszał się przy mnie i on sam to czuł. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że on mi 200 koron opuścił z tej kwoty, której była po prostu nie do ruszenia, nie do utargowania. Bo on zobaczył, poczuł coś w sobie. Poczuł ten mój stoicki spokój, ten wewnętrzny. I tu zobaczyłem, dobra, okej, to teraz tak to działa. To jest ta moja wewnętrzna praca, którą robię ze sobą, nie z kimś. Nie ktoś mnie ma tu uratować w tej rzeczywistości, tylko ja. Ja sam mogę się uratować. Ja sam mogę pracować wewnętrznie i bez względu na to, co mi świat nie pokazuje. Jaki świat nie ludzi mi nie daje na drodze, gdzie nie pożyczam nikomu pieniędzy, gdzie nie pozwalam sobie wchodzić w dramę albo nie pomagam innym, którzy mają trudne sytuacje tylko dlatego, że nie potrafią, nie widzą ego programów i nie widzą siebie w tym, prawdziwych. Wtedy dopiero wkraczam, gdy oni widzą wdzięczność, nie widzą wdzięczności, przepraszam, gdy oni są wdzięczni za to, co mają, gdy oni pokazują to, że troszczą się o rzeczy, które mają, o relacje, które są. Czy oni są obecni, czy oni są w telewizji, w telefonie, w innych mechanizmach. Ale jak ktoś nie wie, jak ja zadaję komuś pytanie, czy ty jesteś sobą, czy wiesz, że ty to nie umysł, to nie ego umysł, to oni nie wiedzą, co odpowiedzieć. Nie znają odpowiedzi na te pytanie. Oni myślą, że ten głos, te myśli w głowie to są oni. I tutaj się łapię na tym, że jeżeli widzę, że ktoś jest, że jak jestem z kimś i ktoś jest z ego umysłem w tej roli i odgrywa tą rolę, albo nie widzi tego, nie widzi tych mechanizmów, w których jest, to po prostu jestem chwilę i mówię, ulatniam się. Ja nie szukam związków na siłę, nie szukam relacji na siłę, bo ja już odnalazłem siebie, prawdziwego siebie, gdzie jestem w jedności, w harmonii, w miłości, w akceptacji ze sobą, takim jakim jestem. Dzielę się tylko z wami, daję mini wskazówki, bo sam odczytałem z tej rzeczywistości z filmów, które z YouTube'a do mnie przychodziły, z natury, od zewnętrznych ludzi. Pokazywały mi, żebym poszukał w sobie, głęboko w sobie. I to jest cudowne. Praca, za którą sam sobie jestem wdzięczny. Przyszedłem tutaj w zapomnieniu i nikt mnie miał nie uratować, tylko ja sam. To każdy z was znosi tyle cierpienia, ile może znieść i tylko dostaje tyle cierpienia i tak długo sobie na nie pozwala dla rodziny, spełnia się i dla pracy, dla wszystkiego, aż to wszystko wam pęknie, bo to wasza dusza, ten ogień, który jest w was, jest waszym cieniem i ogniem i on wam to wszystko spali, prędzej czy później. Uwierzcie mi, cierpicie tylko dlatego, że trzymacie się umysłu. Zobaczcie, że umysł, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, zabije swojego nosiciela nawet. Ego umysł zabije go. Dlaczego? Bo on nie interesuje go, czy ty sobie odbierzesz życie jako imię i forma, czy ty będziesz się żył w depresji 20-50 lat. On kocha ten stan wracania do przeszłości, wałkowania. Ja jestem pełen podziwu, jak ludziom, istotom, moim braciom, siostrom w innych kroplach się to nie znudzi, kurde. Wstaje rano i znowu rozmyśla i nie widzi tego schematu, tak w takim amoku jest, w takiej pętli. Dla mnie to jest tak jasno zrozumiałe, że strzelić w kark kogoś z tyłu, walnąć
kopa dać w tyłek i powiedzieć: weź się obudź, człowieku, ocknij się, bo żyjesz w amoku. Jeszcze żadnych prochów nie wziąłeś, a ty żyjesz cały czas w pętli. I dopiero jak ktoś komuś jest niewygodniej, tak jak fajnie Eckhart Tolle podpowiada, jak udzielił pewnego wywiadu i powiedział, jak u niego było przebudzenie, że on też miał odebrać sobie życie, leżał na podłodze i mówi: już dłużej z sobą nie wytrzymam. I potem powiedział: ale to jak to jest? Nas jest dwóch, czy ja jestem jeden? I wtedy świadomość go pochłonęła, wtedy ta furtka u niego się otworzyła, ta brama, ta próżnia. I zaczęła go wciągać i on panikował, a tam taki głos powiedział mu: zaufaj tam, poddaj się temu. To ego panikowało, a jak prawdziwa iskra, prawdziwa jaźń poddała się temu przebudzeniu, to zobaczył, że on się połączył ze wszystkim, że był wszechświatem, że był istnieniem, że skorupa została na tej podłodze. Rozumiecie? I on wrócił już odmieniony, z tą boskością, z zapachem boskości, ja to mówię. To jest piękne, gdzieś to wyczytałem w książce, czy nawet w samadhi na YouTubie. I uwierzcie mi, że istoty na zewnątrz, niektórzy nie chcą tego słuchać, niektórzy słuchają, niektórzy nie kupują, oglądają głupie seriale na Netflixie, na YouTubie, scrollują te TikToki, te Instagramy. Pełno bodźców. Jak ja patrzę na ten CapCut, program do obróbki, tam jest, ja musiałbym zapłacić 200 koron miesięcznie, żeby wprowadzać te błyskotki i tak dalej, ale ja tam nie wystawiam tych filmów na TikToka, na Instagrama czy na YouTube po to, żeby tam was ogłuszać fleszami czy błyskotkami, czy dawać wam dopaminę. Tam jest neutralność, tam jest obecność. W tym głosie, w tej barwie, w tej przerwie między słowami jest harmonia. Jak to odczyta wasza prawdziwa istota, to ja nie muszę wam krzyczeć: ej, zostańcie tutaj, zalajkuj mi tam, subskrybuj, podaj dalej. Bo skumasz, że dookoła ciebie nie ma nikogo, komu możesz zasubskrybować, czy podać dalej. Takie filmy o świadomości mają bardzo mało odsłon. Nie mają miliardowych odsłon. Jak zauważysz, to zobaczysz, że bullshit na YouTubie, na tym wszystkim, to ma milionowe odsłony. Gościu jakiś chowa się w krzakach, kręci, siedzi tam dniami i nocami, potem on ma popularność, on z tego żyje. Wow, super. Zobaczcie, ile braci i sióstr daje mu uwagę i pieniądze, bo jeszcze mu płacą za to. W Nordic Wild West jest rozpalony ogień i ten ogień jest w moim... nie tym świecie, kochani. Ja tam żyję, ja tam egzystuję, tam są moi bracia i siostry, ci prawdziwi. Ci, którzy zostawili telefony, telewizory i nie mają... odczepili się od tych bodźców. Poznali prawdziwych siebie. Ego tu i teraz nie istnieje. One umiera, znika. Boi się stanu zero. Ona jak nie kupuje narracji do przodu albo nie myśli o przyszłości, to nie istnieje, uwierzcie mi. Karmicie go tylko, jeżeli wchodzicie w myśli, które wam podrzuca w głowie, albo obrazy. Dopiero jak się skumacie, że największy wróg kryje się tam, gdzie nigdy nie będziesz go szukał, to dopiero masz takie: wow, jakbym przestał pić, kurde, i bym, nie wiem, wytrzeźwiał, był na kacu, ale takim zdrowo połączonym ze sobą kacu. Nie jest takim kac 2 czy kac tam coś tam i wrzucasz sobie tabletkę do buzi, bo wczoraj czy 2 dni chlałeś, czy piłaś. Drogi bracie, droga siostro, to jest najcudowniejszą rzeczą, jaką dla siebie możesz zrobić jako istoty żyjącej, to się obudzić. Że nie jesteś ani żoną, ani siostrą, ani bratem, ani nikim. Jesteś życiem, kochana. Nie masz ani formy, ani nazwy. To, że ci ktoś przykleił w rodzinie imię i formę i nazwisko i system dał ci PESEL, naznaczył ci jak takie cielaczka, kurde, przysłowiowego, czy świnkę. System to pokazuje na zwierzętach, a ludzie tego nie widzą. No, gospodarz zaznacza też swoje świnki, krówki, on tego nie widzi.
że jest sam tym elementem, sam tym numerem. Jak się tym identyfikujesz policji czy komuś, to ty przybijasz piątkę, podpisujesz kontrakt, że masz z nim walczyć. I wtedy policjant polski zatrzymuje Ukraińca i go gnębi. I młody chłopak, słychać po głosie, słyszałem pewne nagranie na YouTubie, jak policjant gnębi Ukraińca za to, że on jest w Polsce tym wojennym. Za to, że na deskorolce jechał, nie, na hulajnodze jechał po drodze dla rowerów. Kara go mandatem. A on mówi, a czemu pan jest dla mnie taki niedobry? A on mówi, jak dla ciebie znak dla rowerów, dla hulajnóg jest to samo, to prawo. Ale ja stanowię prawo. To było piękne, ale gościu mówi, żona go zdradzała, albo... Dla mnie taki policjant to jest jak czysta księga. Jakby mnie zatrzymał, to ja widzę jego bodźca, mu nie daję i dziękuję. Mówię, nie mam prawa jazdy, nie mam tego. Powiedział, to imię, nazwisko, albo cię aresztują. Powiedział, to proszę mnie aresztować. Nie podam ci imienia i nazwiska, bo podpiszę z tobą kontrakt, kochany. Słodziłbym mu pięknie i tak dalej, mnie zaprowadził na komendę, czy nawet nie dojdzie do tego. Mnie nie zatrzymuje policja, jestem niewidzialny dla systemu. Dla mnie jak ja jadę ponad stanem prędkości, to policja się odwraca w drugą stronę albo odjeżdża, albo dopiero się ustawiają. Tak to działa. Jak żyjesz w ego umyśle, to i kupujesz narrację na przykład i mówisz, nie mam pieniędzy, no to ten policjant właśnie stoi w krzakach i on ciebie musi strzelić. Na przykład masz ostatnie 200 i mówisz cały czas, rozmawiasz przez telefon z kolegą, czy z koleżanką, jesteś dziewczyną, czy chłopakiem i mówisz, no ten świat jest do dupy, albo mam mało pieniędzy, albo mnie na nic nie stać, no to dlaczego ten policjant siedzi dla ciebie w krzakach i ty jedziesz za mną i ja przejeżdżam, a on się ustawia i ciebie łapie. Mnie nie może złapać obfitości, nie może złapać miłości, bo światło jest neutralne, ja w tym samochodzie znikam, ten samochód ze mną znika. Ja jestem na innej częstotliwości, jakbym wjechał na tunel, na most, a policjant na tej drodze, kurde, przy gruncie strzela z tego. I ty akurat musisz tam wjechać, bo jak mówisz, że cię na to nie stać, no to masz ostatnie 200, on ci wykartkowuje, mówi, dobra, to 180 mandatu. I ci 2 dychy zostawia. Jeszcze gorzej, jeszcze masz do niego pretensje, ale dlaczego masz do niego pretensje? Jak on ci właśnie dał ci feedback, ja mam znajomych, co nie mają już w portfelu nic, ale nie dbają o zdrowie, o nic nie szanują, nie sprzątają swoich mieszkań, nie dbają o ciało, trują się różnymi, wszystko co jest syf, cały ten syf tego świata, łykają to jak nic, nie jedzą zdrowo, nie kupują zdrowych rzeczy, nie robią sobie pauz, przerw. Tam jest cały czas, jest setki władców w twoim głowie i to nie ma końca. Jeden się włącza, to drugi się włącza. Jednego nafacisz z zakupami, prezentami i tak dalej, to drugi się odzywa. No to zasłużyliśmy teraz na flaszkę albo na szampana, ale jest czwartek, no to co? Weź se wolne, nie idź do pracy. Pociśnij. Dopiero jak zauważasz te mechanizmy, schematy, to nie robisz tego, dbasz o siebie. Zamiast ego chce włączyć telewizor, to ty mówisz, kurwa, dość, starczy, bo jest sorki za tego. Wygumkuje to. Że mówi co innego. Że mówisz coś innego, walisz pięścią w stół, mówisz dość, idę do lasu. Nieważne, czy pada, czy jaka jest pogoda. Idziesz, patrzysz, idziesz tam, gdzie się boisz, właśnie tam jest piękne. Ja was zachęcam do tego, żebyście pakowali się w to, co się boicie. Tam zobaczycie umysł, ten głos w głowie, te trząchające się gacie. Umysł jest strasznym cykorem, umysł jest cykorem. On jest beznadziejnym władcą, a rzuca wami jako, że jest władcą. To nieprawda. Wy jesteście prawdziwą, cudowną istotą w tej rzeczywistości. Wy. Wierzcie mi, że jak ja czasami analizuję to, kurde, jak naprawdę nikogo nie ma i ja znikam w tej rzeczywistości, że życie się rozpuszcza, że zostaje i wszystko jest moim lustrem, z moimi myślami i tak dalej, to się zastanawiam, jak ja będę funkcjonował. A dlatego, że się teraz zdroworozsądkowo uczę. Uczę się relacji, kontaktu z kobietami. Nie biorę jak leci pierwszej z góry, bo jestem sam. Ja nie jestem sam.
jestem obecnością, żyję w tu i teraz. Najcudowniejszą rzeczą, jaką dla siebie mogę zrobić, to oddychać. Pracować nad oddechem. Nie tak robić tak jak tak płytko jak w stresie czy w nerwach. Zobaczcie, ile razy w ciągu dnia jesteście w takim stanie. Jak te mechanizmy będziecie obserwować, wyłapiecie trochę z tych filmów. Dwa, trzy słowa, które za wami zarezonują. Ej, kurde, ja tak miałem. Ale tak miałem, kurde, przez tydzień, przez 2. Kto ci to dał? W pracy, w domu, kto ci to daje? Zostaw to, wyprowadź się, zamknij temat, rozstań się. Jak żyjesz w tematach, no to jak żyjesz w związku małżeńskim, byłeś w kościele, to co ci mówi Kościół? Jak się rozwiedziesz, to cały czas jesteś grzeszny. Cokolwiek nie zrobisz, jesteś grzeszny. Podpisujesz certyfikat u diabła, podpisujesz certyfikat na życie w związku małżeńskim do końca życia. Gościu, obudź się, miłość nie ma kontraktu. Miłość kocha, ja mogę kochać się z wszystkimi kobietami, mogę się przyjaźnić z kimkolwiek zechcę, a jak się ożenisz, to co ten kontakt ci daje? Tam jest wolność, czy kajdany, czy niewolnictwo, czy więzienie? Co tam, kurde, jest? Tam jest tragizm. Drogi bracie, droga siostro, jak zobaczysz to zobaczysz, w czym jesteś. Prawdziwa miłość jest wolna. Jeżeli Echo będzie miało kiedykolwiek partnerkę, to nieważne, czy ona będzie pisała SMS-y z kimśkolwiek, będąc koło mnie. Tam nie ma ego, tam nie będzie. Ja mogę zerknąć, mogę zobaczyć, mogę się uśmiechnąć, o, ze mną pisze. A tam będzie jakiś Zenon, czy Boguś, czy ktokolwiek, czy jakiś obcokrajowiec. Whatever. Film Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna pokazuje. Facet pokazuje fajną rzecz. Pokazuje powiem wam, że pokazuje to nieźle, ja nagrywam. Wiecie co, teraz zerknąłem w telefon i zobaczyłem, że kamera jest przekierowana nie na sufit w samochodzie, tylko na deskę rozdzielczą. Ale nieźle. Ale to też wystawię, bo wiecie co, mi się wydaje, że wartościowy temat jest, a nieważna. Lepiej jak będziecie tego słuchać, niż macie to oglądać. Bo tam nie ma co do oglądania. Ja znalazłem tą wartość w sobie, kochani, i życzę, żebyście wy sami ją znaleźli. Jeżeli macie dzieci, które, kurde, ciągle non-stop chcą, non-stop, kurde, nowe telefony, bo zobaczcie, jak te mechanizmy szybko wracają. Telefony co 2 lata. Ja mam telefony, Huawei ma 7 lat, Samsung ma 5, a iPhone ma 3. Ja mam 3 telefony, kurde, i tam każdy mówi, ej, nie, ładuj do zera, tamtego ja nie ładuję. Moje telefony, moje urządzenia mechaniczne, kurde, mają naprawdę w fantastycznym stanie baterie. Ja nie chcę ich sprzedawać, ja najlepiej ja jej rozdam komuś, ktoś, kto ma naprawdę wartość, a nie ktoś, kto biegnie, kurde, za nowością, bo iPhone taki, czy Samsung taki. Możecie sobie kupić najlepszy sprzęt i dalej nie będziecie się cieszyć. Możecie wydać nie wiadomo jakie pieniądze na wakacje i dalej się nie będziecie cieszyć. Dopóki nie zobaczycie mechanizmów ego. Wierzcie, kochani, że wysyłam. Wiem, że to wszystko się udziela w umyśle, te moje marzenia, moje nawet jak ja wyobrażam sobie to, że ludziom się wiedzie dobrze i wspieram ich i pomagam, to uwierzcie mi, że to nawet to jest takie, że to wszystko jest w umyśle. Ja jestem poza umysłem, poza mózgiem, poza tym wszystkim, poza tymi schematami. Ja jestem obecnością, ja jestem. Nieważne, ja się cieszę cały czas każdym oddechem, każdym ruchem kierownicy, każdym detalem. To jest cudowne, bo uwierzcie mi, że w każdej chwili mogę opuścić to ciało, tego awatara zostawić, bo ja już jestem gotowy.
Ja nie przejmuję się, czy ktoś mnie wsadzi w jakiś kufer, wyśle, skremuje. Co mnie to jest wszystko, to jest chory umysł, który każe ci, kurde, płakać, że ta osoba umarła i tak dalej, ale kto umiera? Jak wchodzisz w świadomość jedności, to nikogo nie ma. Ta kropla wyparowała, spadła, dostała słoneczko, spadła na ziemię, tyle była, ile była, wyparowała i wróciła do domu. Ale ego, umysł chce tutaj o więcej jeszcze, więcej miłości, więcej przytulania, więcej słów. Jak ja słucham, jak niektórzy rozmawiają ze sobą przez telefon, z rodzicami, sobie myślę, kurde, ale mają, na początku myślałem, ale mają fajne relacje z rodzicami. Ale potem jak posłuchałem chwilę tej rozmowy, to mówię, ale jakie tam są relacje? I uwierzcie mi, ja cały czas to nie są sądy, to są zdrowe patrzenie na tą rzeczywistość. Poznawanie w tym schematów, o co oni mówią, dlaczego to mówią. Tam nie ma rozmowy o sobie, o swoim progresie, o tym, że wyszedłem ze schematów, że nie jestem w tych. Tam są rozmowy o przeszłości, o sąsiadach, aby uciec od siebie. A co uciec? A to tego, a to... To jest cała magia, słuchajcie. Ja mam ciarki na plecach, jak to słyszę, mówię, widzę i mówię, gdzie tam jest, kurde, bliskość. Tam jest rozmowa o wszystkim i o niczym, a tak naprawdę nie ma o czymś prawdziwym rozmowy. Wszyscy biegną, wszyscy odklepać, dobra, to już z ojcem pogadałem, z mamą porozmawiałem, dobra, to teraz co, to teraz dobra, okej, to garnuch. I jadę dalej w temacie. Albo mówienie, kocham Cię, tato, kocham Cię, mamo. Czy tym bliskim to ja muszę mówić, że ich kocham? Ja ich kocham, a nie mam z nimi kontaktu. Ja kocham swoje ziemskie dzieci jako Jarka dzieci, jako tego awatara, z którym się utożsamiałem, a oni nawet tego nie słyszą, nie wiedzą, ale to nieważne. Ja w swoim sercu się uśmiecham, gdy widzę ich. Ja w swoim sercu tańczę, gdy ich słyszę. W tych oczach wyobraźni. Ja mogę sobie wyobrazić, że mnie opierdzielają, tak? Że krzyczą na mnie. Ale w mojej rzeczywistości tego nie ma. W moim świecie tego nie ma. Ja nigdzie nie uciekam. Ja jestem. Dziękuję, kochani, ze ścieżki Nordic Wild West. Pozdrawiam Was serdecznie. Dużo miłości, dużo światełka, dużo harmonii w tym wszystkim. Nawet w tym przekręconym telefonie. W tej odwróconej kamerce. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Echo.